Cześć, aktualnie znajduję się na nadbrzeżu Lura, w nieużytkowanym już porcie Wejdeke, a to jest miejsce, do którego chcę Was dzisiaj zabrać. Prawdopodobnie będzie to pierwszy film na tym kanale, więc życzę Wam miłego oglądania. I siup na dół. Łódź, na którą Was dzisiaj zabieram, to Echo Viking. Pod obecną nazwą w necie jest bardzo mało informacji na jej temat, ale udało mi się znaleźć parę ciekawostek, takich jak rok budowy oraz gdzie była zbudowana i do jakich celów była użytkowana. Ale to powiem Wam w trakcie eksploracji. Tak więc ruszamy. Ogólnie przepraszam Was za to, że dźwięk może być dzisiaj dość słaby, ale pogoda nie sprzyja. Jest strasznie wietrznie, ale mam nadzieję, że tutaj będziemy trochę osłonięci od wiatru. Statek rozpoczyna swoją przygodę w roku 1982. Zostaje zbudowany w stoczni w Rumunii, po czym zostaje sprzedany do Bergen i tam kontynuuje swoją działalność jako tak zwany Sea Truck przez około 2 lata. W roku 1984 zostaje sprzedany do Panamy i tam jest przemianowany na statek sejsmograficzny, który do roku 1992 pracuje na tym obszarze, po czym zostaje sprzedany i od tej pory jego działalność nie jest mi już znana. Wiem tylko tyle, że zaczął swoją kolejną przygodę w Dubaju, jeżeli tak można to określić. W Dubaju pracował do roku 2017, od roku 2017 wrócił do Bergen, gdzie został sprzedany ponownie do tego samego właściciela, który sprzedał go na samym początku. Niestety los aktualnie tego statku jest taki, że od roku 2018 statek jest w trybie serwisowym, nic się nie zmienia, jest tylko przepychany z miejsca na miejsce. Przynajmniej tyle udało mi się dowiedzieć. Jeżeli ktoś będzie dysponował jakimiś bardziej dokładnymi informacjami, proszę o podanie, bardzo chętnie to dogram, jeżeli w ogóle będzie taka możliwość, bo niestety statek ma być usunięty w najbliższym czasie, więc nie wiem, czy uda mi się jeszcze coś dograć, ale tak, przynajmniej tyle mogę Wam na razie powiedzieć. Jak widzicie, łódź nie jest w najlepszym stanie, ale jak się okazuje, posiada właściciela. Właściciel zarzeka się, że łódź będzie jeszcze odremontowana, choć póki co nie widać na to zbytnich perspektyw. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, łódź od 2018 roku widnieje w zapisach jako łódź, która znajduje się w serwisie. No, jak dla mnie od 2018 roku, z tego co widziałem w necie, jest tylko gorzej. Ale to jest super. Ogólnie pogoda dzisiaj nie zbyt dopisuje, bo jest strasznie wietrznie i prawdopodobnie będzie to strasznie... Wow! Super. Wow. To prawdopodobnie jest silnik, który opuszcza i wciąga kotwicę. Ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem, nie znam się na łodziach, no ale to ewidentnie wygląda na łańcuch od kotwicy. No i w sumie z tego by wynikało, no bo chyba statek zrzuca kotwicę przodem. Nie znam się, ale na to mi to wygląda. Aktualnie sprawa tego statku wygląda tak, że jest tak jakby zacumowany, no ale w pewnym sensie porzucony przez właściciela, bo komuna trochę się z nim przepycha i tak naprawdę nie wiadomo, czy statek zostanie odrestaurowany, czy nie. No, właściciel ma szumne plany i zarzeka się, że statek zostanie odremontowany, no ale tak jak już wspominałem wcześniej, on jest zarejestrowany jako statek, który jest w serwisie od 2018 roku, więc
No, miejmy nadzieję, że tak też będzie i statek wróci do użytku. No a teraz wejdźmy do środka. Ja chcę tylko dodać, że podczas swoich wypraw nie dewastuję, wow, ani nie kradnę, ani nie zmieniam, wow, niczego, co zostanę na miejscu. Nie wiem, czy światło jest dostateczne, więc postaram się włączyć latarkę. No, panuje to swoisty zapach. Mógłbym to określić zapachem morza. No nie, latarka siadła, nie wierzę. No nic, wow. Mamy tu trochę wody. No dobra, sprawdźmy tutaj. No jak widać, statek jest pełen wyposażenia. Tak naprawdę właściciel chyba nic stąd nie zabrał i po prostu zacumował go w takim stanie, jaki widzimy teraz. Czy to jest maska do nurkowania? Ja się nie znam, ale jeżeli ktoś się zna, to jak najbardziej proszę wypowiedzieć się w komentarzu. Wow, nie mam pojęcia, do czego to może służyć, ale wygląda mi to jak jakieś urządzenie, które, nie wiem, może było wykorzystywane w jakiejś lokacji, w sensie sonar bądź tym podobne. Nie wiem, nie znam się. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że ta łódź waży prawie 400 ton. 400 ton, no to jest dość dużo, przynajmniej dla mnie. Była zasilana, a właściwie chyba jest jeszcze zasilana silnikiem Volvo Penta. Niestety mocy nie znam. To jeszcze jakieś teczki. Prawdopodobnie zdjęcie z jakiegoś suchego doku. Ale czy to ten statek? Nie wiem. Ogólnie cały czas słychać odgłosy opon, które pracują na nabrzeżu. O, przepraszam. A teraz znajdujemy się w wow. Brown Nautical Almanac 2011. Kevin Hughes. Czy to są fazy księżyca? Nie wiem, nie znam się. Sprawdzimy zakładkę, na czym została pozostawiona. Prawdopodobnie bezcelowo. Odkładamy, tak jak było. No jest zimno, jest naprawdę zimno. Całe szczęście tutaj tak nie wieje. Kolejny almanach z roku 2006. Pojęcia, co to może oznaczać. Ale jak widzicie, jest tu pełno sprzętu. O, nawet komputer. Okej. Ale tak jak mówiłem, nie zabieramy nic, nie niszczymy. Chcemy zostawić tylko swoje ślady. Może zabrać trochę wspomnień, ale nic poza tym. O, już mogę na tym stanąć, ok. A tutaj w ogóle mam nadzieję, że to widać, ale to jest prawdopodobnie krótkofalówka, która zamarzła w wodzie.
No i teraz miejsce, które najbardziej mnie interesuje, czyli mostek kapitański. Wow, 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 naprawdę wow, wow, coś niesamowitego. Okej, procedura otwarcia łodzi ratunkowej. Już nowe łodzie ratunkowe. Wow, czy wy to widzicie? Wow! No coś świetnego. Mapy. Mapy morskie. Almana. W ogóle widok za oknem jest przepiękny. Ale to co widzę tutaj, no... Mi zapiera dech w piersiach. Po prostu. Jaram się. Nie potrafię jeszcze może jakoś do końca tego opisać, bo w sumie chyba mam trochę stresa przy pierwszym nagrywaniu. Nie jest to moja pierwsza eksploracja, ale definitywnie jest to moje pierwsze nagranie, które robię i którym chciałbym się podzielić z resztą ludzi. Aiden Piracy. Może tutaj będzie jakiś plan, jakaś mapa skarbu, chociaż nie wydaje mi się. Navigation in near high risk area. Oh wow! Recommended action in event of suspected or actual piracy attack. Wow, czyli to naprawdę jest mapa piratów. Tylko mapa, na której zaznaczone są miejsca, w której może dojść do napaści pirackiej. Wow, naprawdę, no jest tego masa, mógłbym się przez to przekopywać. I zaraz pewnie do tego wrócę, ale to strasznie mam ochotę dotknąć steru i poczuć się chwilę jak kapitan tej łodzi. Bujam się, bo na morzu buja. Na lewo ster! Na prawo ster! Wow. No to robi niesamowite wrażenie. Ogólnie mam nadzieję, że właściciel mimo wszystko postanowi ją odrestaurować i statek wróci do żeglugi. A co to jest? Nie wiem, wygląda mi to jak jakiś... nie wiem. A nie, to lustro, ale ono się obraca. Nie opuszcza się w dół, czyli to nie jest element łodzi podwodnej. Ale to świetnie wygląda. Przepraszam. Zrobię zdjęcie, bo aktualnie słońce. Słońce świetnie wpada do środka. A czy to jest busola? To chyba jest busola. Wow. Tak, 3-3 obiektyw, wiem. Już robię 3-3 obiektyw. Wow. Super. Świetne, naprawdę świetne. Sprawdźmy jeszcze wskaźniki. Jak mówiłem, jest to Volvo Penta. Silnik niestety nie wiem jaką mocą dysponuje, ale miał doładowanie. Miał na pewno turbinę. Uwaga, start. Startujemy. Pyk. nie, jednak nie chcę wystartować. Pyron.
Marine Electronics Sweden. Okay. Postaram się wam wrzucić parę zdjęć z czasów świetności tego statku, ale tak jak mówiłem, pod obecną nazwą Sea Viking praktycznie nic nie ma, ale udało mi się znaleźć, że pod nazwą Eco Viking, po Eco, w sensie Echo, Eco Viking, już trochę informacji w necie jest, więc dogram wam to razem ze zdjęciami, które znajdę. Tutaj jeszcze została cała elektronika. Nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Jakiś płyn się znajduje w środku. Tutaj tabletki. Solidextroza. Aha, okej. O, tutaj jest jeszcze... No tak, no. Przegapiłem coś takiego. Sailing Directors. Oj, kabel do iPhone'a. No ale ja iPhone'a nie używam, a tym bardziej nie zabiorę stąd nic. Red Sea. A, może czerwone. W ogóle wydaje się to dość nową książkę. No na pewno jest, bo mamy już Face'a, Twittera i YouTube'a. No tak, edycja 2015. Prawdopodobnie skrzynka z bezpiecznikami. Tak. Ogólnie przestrzeń jest dość mała, a po prostu zaskakuje mnie ilością rzeczy, które mnie zachwycają. I tego, co tak bardzo rzuca się w oczy. Czyli ogólny nieład, tak? Ogólny nieład, ale mimo wszystko, no, ma to swój urok. Jak dla mnie niesamowity urok. Aha, tu mamy oświetlenie. Główne, portowe, nie mam pojęcia. To jest chyba kotwica. Anchor, no to jest na pewno kotwica. Główny włącznik. Confined Space Entry. Dobra, teraz postaram się wejść na samą górę. W sumie chyba nawet nie będę chciał teraz tego filmu. Zostawię tak jak jest. O, mam nadzieję tylko, że będzie coś widać, bo słońce strasznie uderza w kamerę. Niestety tutaj będzie już wiało, bo dzisiaj bardzo wieje. Ale spójrzcie za mną na ten widok. I wyobraźcie sobie, że jesteście na takiej łodzi, zaciągnęliście się, jesteście majtkiem i pływacie po Dubaju w roku 96, bo wtedy też właśnie łódź zaczęła pracę w Dubaju. No coś niesamowitego, co? No obecny obrazek też nie jest najbrzydszy, na pewno do najbrzydszych nie należy, no ale Dubaj to nie jest, tak? Jest troszkę inaczej. Tutaj będę próbował wejść. Za chwilę widzę, że tam ktoś z daleka idzie z psem. No niestety niedaleko znajduje się trasa. Tak jak widzicie, właśnie tam znajduje się trasa, no, po której starsi ludzie chodzą sobie na spacery, tak? A też nie chcę sprawiać jakiegoś kłopotu, ani tym bardziej, żeby się ktoś mną zainteresował. Ja chcę sobie tylko popatrzeć, zwiedzić, zrobić parę zdjęć. Myślę, że z racji na to, jak duża ilość sprzętu znajduje się jeszcze w tym statku, nie będę tego filmu publikował, przynajmniej do momentu, w którym właściciel zabierze statek, żeby nikomu nie chciało się przypadkiem tutaj włamywać. Niestety strasznie tu wieje. Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać,
No ale widać na pewno. To było oświetlenie. Właściwie jest oświetlenie w dalszym ciągu. Portowe. No. Wieje niesamowicie. Jest strasznie zimno. Musiałem chwilę poczekać, bo wiatr był tak duży, że nie dało się nic mówić. Przynajmniej nic byście nie usłyszeli w tym momencie. No teraz jest trochę lżej, jest trochę ciszej, więc mogę znowu zacząć mówić. No, a może nie, wiatr znowu się wzmaga. Jak widzicie, przede mną jest ten słupek, który no, drży od wiatru. Miałem zamiar się tutaj wspinać, ale przyznaję, że podjąłem próbę wcześniej, bez kamery i jest cholernie ślisko, więc wysoko wspinać się nie będę. No, jest jeszcze 1,5 metra do góry, ale ja raczej nie będę tego robić, no bo mimo wszystko tak nie chcę narobić jakichś dziwnych sytuacji, z których później będę musiał się tłumaczyć, bo nie o to mi chodzi. Chociaż, no dobra, może jeszcze jeden stopień. Ale tylko jeden. Oh. Wow. Super. Naprawdę super. Oh. Polecam każdemu, ale w granicach rozsądku. Może gdyby nie było ślisko i zimno i tylu ludzi dookoła, którzy mogliby się zainteresować, szedłbym wyżej. No jak widzicie, przed nami wpływa kolejny statek do portu. Ten działa. Jest prawdopodobnie 10 razy większy niż łódka, na której stoimy. Nie wiem, czy wspominałem, ale łódka, na której stoimy, waży prawie 400 ton. Więc jak ciężka musi być tamta łódź, no ciężko sobie wyobrazić. Cholera, jak ja stąd zejdę? Dobra. Okej. Nie, jednak nie jest tak trudno. Dobra, teraz prostszą drogą. Bardzo bym chciał udać się do maszynowni, ale z tego co widziałem wcześniej, niestety maszynownia jest zamknięta na kłódkę. W sumie to może i dobrze. Nikt nie będzie się tam pakować. No ale tutaj jest messa, tak? Messa, czyli miejsce, w którym załoga odpoczywała, jadła. I z tego co widzę, jest albo zamknięta od środka, albo już tak bardzo zastana. Nie będziemy nic niszczyć, nie będziemy robić tego na siłę, bo nie po to tu jesteśmy. Chcemy tylko zwiedzać. Statek jest odrobinę przechylony, ale z tego co wiem, to jest tylko i wyłącznie wina zbiorników balastowych, które nie są wypełnione równomiernie i właśnie dlatego statek jest przychylony. No tu jest wejście do maszynowni. Wejście do maszynowni niestety jest zamknięte na kłódkę. No strasznie mnie to smuci, bo na to bardzo liczyłem, że uda nam się tam wbić. No ale niestety. Wow. To jest fajny widok. To jest bardzo fajny widok. Chodźmy jeszcze na chwilę do tego dźwigu. Czy to się jeszcze... Tak, to się jeszcze rusza. Cięgna się jeszcze ruszają. Okej, jakiś wskaźnik. Prawdopodobnie przeciążeniowy, load meter. Zrobię jeszcze kilka fotek.
a was później zostawię jeszcze z przebitkami. Z tego miejsca. Więc nie wiem, oglądajcie, cieszcie się razem ze mną, komentujcie. Będzie to naprawdę mile widziane z mojej strony. No ja zbyt wielkiej wiedzy na temat Łodzi nie posiadam, ale zafascynowała mnie jako miejsce i bardzo chciałem się po prostu znaleźć na jej pokładzie. Tak po prostu dla siebie. No i przy okazji wy też możecie to zobaczyć razem ze mną. Chodźmy jeszcze na chwilę na rufę. Zamknijmy po sobie drzwi. Zostawmy miejsce w takim miejscu. Zostawmy miejsce w takim samym stanie, jakim je zastaliśmy. Patrzmy chwilę na wpływający statek. Wow! Sorry, zaraz zobaczymy statek, ale wow, to się rusza. Spoko, nasmarowane. No teraz... Wow, to też, dobra. Nie ruszam tego bardziej. Mała scena z Titanica. Wow. No wow. Nie wiem, czy będzie to słychać na kamerze, ale po całym fiordzie idzie echo od wpływającego statku. No, wygląda to niesamowicie. Więc zostaję was z tym widokiem i prawdopodobnie w tym miejscu będę kończył. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie ochotę, wróćcie następnym razem. Ja tylko chcę się pożegnać z miejscem. Przybiję mu małego żółwika. Podziękuję za chwilę, którą tu spędziłem. No i do zobaczenia.